Dobry, dobry. Witamy ze świątyni. What's the name of this temple? กูพังลางค่ะ Kupanlanka. yes กู อ่ะ พังลาง Kupanlan. อ่าฮะ Okej, Kupanlan. Świątynia Kupanlan w Chun tutaj, na takim fajnym wzgórzu, gdzie cała panorama okolicy jest widoczna. A to, Tomek, co to jest? No to jest czada, jest to odzwierciedlenie, no można powiedzieć prostym językiem, jednego z hełmów czy kapeluszy, które zakłada król czy królowa podczas oficjalnych ceremonii, tak, na swoją głowę, więc mamy tutaj wokół świątyni dużo takich właśnie No widzę pomników właśnie. przedstawiających czadę. Czada to się nazywa. Czada, tak? Oficjalna czapka na oficjalne ceremonie. No tak, właśnie które widziałem, odprawia król. jak była koronacja króla, no coś takiego miał właśnie na Tak, głowie, nie? tak. No spoko, czyli są 3, O, dużo Dwa. tu jest. 3, 8 pewnie, tak? Chyba tak, dookoła całej świątyni, nie? Ale no fajna świątynia nawet. No ale widoczek jest... No i tu wszędzie masz góry wokół, pola ryżowe. W jedną stronę do Chiang Mai, w drugą do Chiang Rai. To jest jakieś 500 metrów od twojego domu tutaj, nie? No, coś takiego. No elegancko. Propose for you. Buying the coffee, walking go straight, there is the big square they make in the market, then we can come back to the dragon if you want. Big time. Sawadika. My friends, they visit in Payao. Do you have cappuccino rum today? Dobra, ogólnie witamy z Pajao. Tu jest nasz przewodnik Tomek. Witam. Tomka znacie? Siemano. Dobra, no to tak, to jest promenadka tutaj nad jeziorem. Jezioro jest sztucznym zbiornikiem ogólnie, zostało wybudowane bodajże w latach 50., nie pamiętam dokładnie, tam kiedyś mi się informacja przewinęła. No i zaraz zaczniemy turę tutaj po Pajao, aczkolwiek najpierw kawka tutaj u takiego pana, który ma nie food trucka, ale scooter trucka, motor trucka. Fajny patent, mobilna kawa. Zajebiście, a ceny tutaj mają takie 35 za ciepłą, 45 za zimną, czyli z lodem, nie? Happy days. O, barbecue. Later we can go to the Dragon Way. There is the also boat that Kula. and here in the evening, you know, the people play, exercise. You can buy some interesting stuff. Night market. A, it's here. Yeah, night market in the corner here. Dobra, szybka przekąska. Północna kiełbaska z kary. Wygląda dobrze. Zobaczymy, miałem 40 batów za taką porcyjkę. No dobra, to mamy coś takiego. What is it, Namkin? Hello this is a พ่อขุนเจือง King of Payao long time ago yes my king long time ago is a friend of the king in Sukhothai also they are study the same school together long time ago we are one kingdom have พ่อขุนเจือง to be a king yeah King of the Payao of the king Lana? of the Payao province Payao Okay. that time we call that area Phu Kam Yao Pukamiao. Yeah, and now change to Payao. And this is a monument of my king. Happy days! Tada! No dobra, Tomek. Idziemy na gąszcz pytań. Słucham. Dobra, to powiedz mi, jak tu się żyje na północy, bo ty już tu jesteś ile? Z ponad pół roku gdzieś, nie? No, 7 miesięcy ogólnie w Payao, ale wcześniej bardzo często odwiedzałem, dlatego że mam liczną rodzinę tutaj, nie tylko w centrum Payao, ale no po prostu wokół stolicy tej prowincji na wsi. Jeżeli miałbym powiedzieć, jak się żyje, to o wiele spokojniej niż w wielkim mieście. Zdecydowanie styl życia jest o wiele wolniejszy. Ludzie bardzo przyjaznie nastawieni, posługują się bardzo delikatnym językiem, mówią przyciszonym głosem. Natomiast powiedziałbym, że ogólnie życie tutaj na północy jest o tyle
ciekawe, bo jest to miejsce, które jest niezamieszkałe przez wielu obcokrajowców, dlatego że samo Pajao znajduje się pomiędzy Chiang Rai i Chiang Mai. No i samo Pajao nie jest jakby docelowym miejscem odwiedzin czy turystycznym przez obcokrajowców. Jedynie osoby, które tutaj przyjeżdżają w odwiedziny, to powiedziałbym po drodze. Więc jest to taka, można powiedzieć, Tajlandia jeszcze mało odkryta przez obcokrajowców, zwłaszcza jak pojedziesz na wieś, to dużo lokalnych tradycji, obrzędów, lokalna kuchnia. Więc jak ktoś chce poznać prawdziwą Tajlandię, polecam przyjechać do Pajao. No, elegancko, spoko, spoko. No ja powiem, że całkiem fajnie tutaj jest. Szczególnie ta promenada tutaj nad tym jeziorem jest, Zwłaszcza jest wieczorem. przyjemna. No właśnie dzisiaj zobaczymy, nie? Sobota, wieczór to powinno być ruchliwie. Polecam Pajao, bardzo fajna północna część Tajlandii. Jak mówię, jeszcze dużo miejsc do odkrycia. Prowincja pomiędzy dwoma dużymi miastami, więc wpływy zachodnie też nie są aż tak bardzo duże jak w wielkim mieście, jak na przykład Bangkok. Już nie mówiąc o Phukecie czy o Pattayee. No taka tradycyjna Tajlandia z lokalnymi obrzędami, kulturą, nawet lokalny język. Dlatego, że tutaj Pajao należy do dawnego królestwa Lana. No i lokalni mieszkańcy, włącznie z moją rodziną, posługują się dialektem właśnie Lana, czego przykładem na przykład może być słowo dotyczące ananasa, czyli z angielskiego pineapple, w języku tajskim saparot, a w lokalnym języku bakanat. Bakanat, nie? Zupełnie odmienny język od języka tajskiego. No dokładnie, dokładnie. Przypomina mi tą grę, Baccarat chyba, nie? To jakoś tak blisko. A ty właśnie, bo ty nie mieszkasz w samym Pajao, prawda, w centrum, tu mieszkasz jakieś 50 km, nie? Tak, w tej chwili 50 km stąd, w dystrykcie Chun, właściwie można powiedzieć, że niecałe 70 km od Chiang Rai, też jest niedaleko stąd do Lampang. No właściwie mieszkam niedaleko Laosu nawet można powiedzieć, nie? Ale stąd moja rodzina mieszka 15 km od centrum Pajao, z tego miejsca właśnie jakieś 20 minut samochodem czy motocyklem. No ogólnie wokół samego miasta Pajao jest bardzo dużo wsi. W większości są to tereny wiejskie, pola ryżowe, góry, dużo okolicznych farmerów. No i oprócz tego centrum miasta tutaj, jak mówię, większość regionu wokół, no to są tereny wiejskie, a nie miejskie. Wiejskie, a nie miejskie, dokładnie. Tak. Tutaj są chyba tylko dwa takie większe ośrodki, Pajao i Changkan. Tak. A większość to wczoraj są tam po byliśmy. prostu wsie, góry, pola ryżowe, jeziora. Taka wiejska część północnej Tajlandii. Dokładnie. A jak praca tutaj? Bo też pracujesz w szkole, nie? No ogólnie ja jestem zatrudniony pod uniwersytetem w Pajao. W tej chwili jestem pracownikiem uniwersytetu i pracuję dla lokalnej szkoły demonstracyjnej, która jest szkołą uniwersytecką. Jeżeli chodzi o pracę, no to ja zadowolony jestem. Akurat ta szkoła ma dosyć wysoki poziom, bo jest uniwersytecką szkołą. No ogólnie szkoły publiczne to przypuszczam nie różnią się też tak bardzo od centralnej części kraju jak Bangkok, no ale na pewno jest tutaj mniej szkół i mniej możliwości zatrudnienia dla obcokrajowców, no bo to nie jest duże miasto, nie jest to duży ośrodek, można powiedzieć, czy to industrialny. Więcej pracy, jeśli chcecie pracować w edukacji, znajdziecie w Chiang Mai, w Chiang Rai, być może w Lampang, no a w Pajao to głównie uniwersytet i może właśnie jakieś większe szkoły w centrum miasta. Największa szkoła publiczna tutaj poza uniwersytetem to jest Pitayakon Pajao School, o ile się nie mylę, niedaleko stąd. No. Spoko. I jeszcze jedno pytanie. Koszty życia. Jak to się różni od Bangkoku? Mieszkałeś w Pattani, tam gdzie my, nie? Więc jaka różnica między podbangkokańskim, tak to się powie, podbangkokowym miasteczkiem, a tutaj Pajao? Znaczy mam też porównanie, bo w Bangkoku 2 lata mieszkałem, w Pattani rok i w Rangsit między innymi. No to powiem w ten sposób, na pewno są tańsze koszta życia, jeśli chodzi o wynajem jakiegoś miejsca zamieszkania i głównie tutaj jak wynajmujesz, no to są to bardziej takie domki jednorodzinne czy domy, mało jest blokowisk czy apartamentowców, więc na pewno są tańsze koszta życia, jeśli chodzi o wynajem. No jak znasz lokalnych ludzi, to również jedzenie możesz taniej kupić na lokalnych marketach i tak dalej. Chociaż dużo rodzin ma swoje tutaj pola ryżowe czy jakieś małe ogródki, plantacje bananów, papai. Natomiast benzyna czy inne
kwestie, no to nie różni się to tak bardzo cenowo, z tym, że No też bez trzeba... delikatnie więcej, nie? Bo Z to tym, że wiadomo. trzeba też przyznać i powiedzieć, że po prostu też niewątpliwie zarobki są po prostu też nieco mniejsze, porównując to do wielkich ośrodków jak Bangkok, aczkolwiek zależy od Twojego zawodu. Jeżeli jesteś prawnikiem, lekarzem, czy masz jakąś publiczną pracę, no to właściwie wynagrodzenie jest podobne w każdym miejscu, ale koszta życia są nieco Zdecydowanie tańsze. mniejsze, No i jest też wolniejsze tempo życia, nie? No tak, właśnie wspomniałeś, że tutaj się nikt nie spieszy, nie? Tak. Że jak zamawiasz jedzenie, to ekstra, czekasz ekstra. Ludzie raczej się nie śpieszą, robią wszystko w wolniejszym tempie, bardziej są też, tak bym to powiedział, może to nie jest adekwatne słowo, ale mniej agresywni, no bo duże miasto to szybkie tempo życia, ludzie z różnych stron Da, Tajlandii, stres. Także no wiadomo, że wszędzie musisz płacić za wyżywienie, za dom, za prąd, za wodę, masz koszta życia. W każdym miejscu, gdzie byś nie mieszkał, pracować musisz i zarabiać pieniądze, ale jest zdecydowanie po prostu wolniej, tak? Mniej też takiego, można powiedzieć, szału zakupowego, no bo wiadomo, nie ma dużych ośrodków typu centra handlowe czy jakieś wielkie centra miejskie. No tempo życia po prostu jest wolniejsze. No. Luzik. No dobra, pięknie. No to wiemy już tak z grubsza, jak to wygląda tutaj. No i powiem Ci tak. Żałujesz czy nie żałujesz? Wyeliminujmy rzeczy, że tu masz, wiesz, żonę i tak dalej, nie? Powiedzmy, to nie istnieje, nie? Czy żałujesz przeprowadzki z Pattumthani tutaj, czy nie? To znaczy tak, ja ogólnie bardzo zadowolony jestem z życia w Phayao, tylko trzeba powiedzieć, że są i benefity i są też wady. Dlaczego? Dlatego, że na przykład tutaj mieszkając, no powinieneś mieć, albo w założeniu lepiej jest, żebyś miał czy to samochód, czy motocykl, no dlatego, że nie istnieje transport publiczny, więc jest bardzo ciężko się przemieszczać, gdybyś mieszkał na wsi, na przykład do miasta. Są jakieś lokalne autobusy typu PKS, ale wiadomo, że jeżdżą rzadko, więc przede wszystkim transport jest nie problemem, bo jak mówię, masz samochód albo motocykl, więc nie stanowi to kłopotu, ale porównując do Bangkoku, na pewno w Bangkoku jest łatwiej, bo nawet nie mając samochodu czy motocyklu masz MRT, BTS, dużo No tak, taksówek, i autobusy, dokładnie, mototaksówek, autobusy, tak? Więc to jest jedna rzecz. Natomiast zadowolony jestem, no bo przede wszystkim spokój, cisza, niewiele hałasu, mała populacja, bardzo przyjaźni ludzie, dobra kuchnia. No i ja też wykonuję podobny zawód, który wykonywałem wcześniej, bo też pracuję w edukacji. No i mamy, jak mówiłeś, rodzinę, ale akurat pomijając to, wszystko zależy od tego, co kto lubi. Ja akurat cenię sobie spokojne tempo życia, lubię ciszę, lubię spokój, niepotrzebne mi atrakcji. Też już jestem w takim wieku, że nie jestem jakoś bardzo młody, no nie jestem stary, ale bardziej cenię sobie stabilne jakieś takie życie, więc jak lubisz spokojne życie, lokalną kuchnię, sport, ciszę, spokój, cenisz sobie czyste powietrze, no to Phayao na pewno będzie fajnym dla Ciebie miejscem. No przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że wiadomo, mniej dostępu do służby zdrowia, chociaż szpital jest, nawet 2 tutaj w centrum, brak transportu publicznego, no i po prostu mniej tych takich atrakcji, nazwijmy to typu właśnie shopping mall, czy też serwis naprawy motocykli, czy czegokolwiek. No jak to No w tak, każdym no wiadomo, mniejszym mniejsza mieście, populacja tak? oczywiście. Ja że- jestem zadowolony, dobrze mi się tu żyje. Jeżeli będę miał już większą rodzinę, na przykład dziecko, czy właśnie potomstwo, no to wiadomo, że też kwestie związane chociażby z dostępem do kultury, edukacji, dodatkowych lekcji, różnego rodzaju zajęć, no na pewno są tutaj ograniczone, porównując to do wielkiego miasta, ale ja jestem zadowolony, mnie się tu dobrze żyje, nie? Więc pięknie. No dobra, dzięki Tomek. Proszę bardzo. Fajnie usłyszeć Twoją opinię na temat Phayao. Zapraszamy. No. No. Na pewno jak chcecie poznać prawdziwą, fajną, lokalną Tajlandię, która ma dużo jeszcze takich tradycji, które po prostu wywodzą się z tego miejsca, to warto przyjechać, bo jak mówię, mieszkają tu oczywiście obcokrajowcy, również przyjeżdżają, ale mniejsze wpływy na pewno obcokrajowców aniżeli w dużych miastach, prawda? No, na pewno, na pewno. No jak mówiłeś, właśnie miejsce jest na uboczu, nie? Miejsce jest na uboczu, nie jest tym głównym ośrodkiem turystycznym Dokładnie, też. Nie? dokładnie. Większość ludzi jeździ do Chiang Mai, do Chiang Rai. Jak się Dokładnie. zatrzymują w Phayao, to tylko po drodze, nie? Dokładnie. Chyba, Tu- że ktoś jest podróżnikiem i lubi poznawać Tajlandię, tak jak Paweł na przykład, no to dla niego oczywiście stanowi to fajne miejsce turystyczne, no bo zwiedza różne miejsca, ale zazwyczaj większość obcokrajowców zna te większe ośrodki, a Phayao
jak mówię, jest raczej miejscem przejazdowym. No. Dokładnie. No dobra, pięknie. Zapraszamy. No na pewno, polecamy Pajao. Nam się ogólnie podoba. No, pozdrawiam. Więc tymczasem. Ciekawostka taka, że to jest americano z marchewką. Carrot americano. Jeszcze czegoś takiego nie piłem, zaraz spróbujemy. A to normalna herbatka brzoskwiniowa. Namkin is happy waiting for food, eh? Dlaczego Bunny Moon Cafe? Bo, tak jak nazwa wskazuje, latają sobie tutaj króliki wszędzie. Tylko gdzie są teraz? Się pochowały. Tam był jeden, gdzieś się przewijał. Zaraz pójdziemy je szukać, nie? Ogólnie jesteśmy po drugiej stronie jeziora. No my chodziliśmy gdzieś tam wcześniej, nie? Tam jest centrum. Jaka kura tutaj lata. Kurna, normalnie wygląda jak w ruskiej czapce. Dobra, koniec z królikami, zaczynamy zwiedzanko i jesteśmy teraz przy świątyni Wat Ananalajoch, mniej więcej tak. A to jest taki pawilon po prostu na wodzie. Zobaczcie, fajnie to wygląda. Architekturka dachu robi wrażenie, ale tu raczej nic się nie dzieje chyba. It looks like the abandoned place. No ale jest ładne. Dobra, tamto to tylko jest pawilon jakiś, też pozamykane wszystko. Do środka się nie wejdzie. A ta świątynia chyba jest z drugiej strony tutaj zaraz. Więc przejdziemy ją, obejrzymy. Na końcu tego kompleksu punkt widokowy, no ale tutaj za bardzo nie widać, daleko wszystko jest. Właśnie te jezioro jest przed nami i Pajao, miasto Pajao jest dosłownie naprzeciwko nas. Dobra, jesteśmy teraz na nocnym markecie. Tomek już się zawinął z Namkin już do siebie jakiś czas temu. Ogarnęliśmy się i tak dalej i wyszliśmy sobie na wieczór tutaj połazić po tym całym Pajao. Zaczynamy od nocnego marketu, który nie jest daleko od naszego hotelu w sumie. A ten nocny market jest przy tym parku, co widzieliśmy wcześniej, za dnia. Wygląda, że jest spory w sumie. No jak widać, można ubrankę kupić i to po tanich cenach. Tutaj szejka można ogarnąć. 35 batów za awokado z mlekiem. Dobra, może być. O, proszę bardzo. Spring rollki. Pasuje idealnie. Słuchajcie, wietnamska pizza tutaj jest. Można spróbować, kurna, elegancko. Co jest kozackie tutaj na północy? Sushi. I one są za 5 baciaków. Kurna, 5 baciaków źle. Cała ta paczka sushi tutaj 50 batów, nie? 50 batów, kurna, szok. Normalnie kocioł tutaj na północy z tym sushi. Spoko, no żarcia jest od cholery tutaj, ale tu jest ciut taniej niż w centralnej Tajlandii, nie? 7 batów, o. W Bangkoku dyszkę, tutaj 7. Taka sałatka, koło naszego domu takie coś 50, nie? Tutaj 40. A tutaj w parku jakaś ekipa gra sobie w kosza. No prawie. A tutaj patrzcie, w takroa sobie grają za siatką.
O, zajebiste to było. Kurna, chłopaki dobrze grają, co? No i taka sytuacja, że jesteśmy na rooftop barze z widoczkiem na jezioro Nocy. Kurna, tłoczno tutaj, trzeba czekać na miejsce. Widać, że popularne miejsce tutaj bardzo. Dobra, na jednego się zatrzymamy chwilkę i pójdziemy dalej sobie gdzieś chyba. Albo i tu zostaniemy. Cholera go wie. Chang na rooftopie. Jakoś wysoko to nie jest, pewnie drugie albo trzecie piętro. Nie no, trzecie pewnie. Chcemy się dowiedzieć, jak wygląda tutaj nocne życie w tym całym Pajao. Ale jak na razie fajnie. Tam na nocnym targu grają sobie w gry w takroa i w kosza. Żarełko można kupić. Życie się toczy, ludzie sobie siedzą, pikniki robią w parku. Fajnie, fajnie. Podoba się. A tu właśnie dzisiaj rano byliśmy na tej promenadce i łaziliśmy w tamtym kierunku, w tamtym. No a teraz widoczek na piwko. Elegancko. Dobra, jesteśmy teraz w takiej knajpie tutaj. Live music tam. Dobra, następny browarek wchodzi. Muzyka na żywo. Spoko, może być. Koniec przygody w Pajao, szybciutko. No wczoraj posiedzieliśmy sobie w tej knajpce, popiliśmy, wróciliśmy. W miarę wcześniej, nie wiem, która to była, w okolicy 12 pewnie. No i czas zawijać się. It's time to go, right? Yes. We're going to Doi Punang National Park. Aby zobaczyć Tan Sawan wodospad, waterfall, tak? Zawijamy się już do domu, nie? Ale zrobimy sobie to na 2 tury, bo mamy 700 km. Więc jedziemy sobie jeszcze posiedzieć chwilę nad wodospadem i zatrzymamy się mniej więcej w połowie drogi w mieście Phitsanulok. Tam spędzimy noc, rano wstaniemy i śmigniemy do domu. Czyli zamiast robić 7 stówek plus wodospad, co byłoby ciężko do zrobienia, w szczególności, że już jest koło 10 rano, więc na 2 razy do domu. Pokazaliśmy chyba pokój wczoraj, ale hotelik wygląda całkiem fajnie. Wystrój fajniutki, powiem, za tą cenę to jest naprawdę fajnie. Jest i rakieta. Nie ma wodospadu. Dojechaliśmy tam i okazało się, że zamknięte, jakieś drzewa pospadały i nie wpuszczają na ten wodospad. Przynajmniej fajna trasa po drodze, górki, dołki, przyjemnie się jechało. Kierujemy się w stronę miasteczka Pre, bo jeszcze tam nie byliśmy w tej świątyni fajnej wcześniej, ale po drodze tutaj już właśnie w tej prowincji Pre zatrzymaliśmy się w knajpie. Fajnie nawet wygląda. Zamówiliśmy sobie kawkę, herbatkę tutaj i jeszcze khao soi, te nudle z wołowiną, zaraz przyjdą. Cena za to wszystko, tu zobaczmy, teraz jest rachunek 288 batów. I taki fajny jest ogródek tutaj. Można sobie usiąść, zjeść, tu jest kuchnia, a tam knajpa właściwa pod dachem. No i co, chwilkę posiedzimy, pewnie z pół godzinki na pewno przerwę zrobić, bo mamy ze 100 km jeszcze do tego Pre. Tam następny postój i dalej do Phitsanulok, kolejny chyba ze 150, nie wiem, no jak nie 200. No i te nudelki tak wyglądają. Porcja jakaś super duża nie jest, ale pewnie będzie dobre. Tutaj takie bonusy można dorzucić. Czy już pałaszuje? How is it? Nice. Nice? For sure, khao soi does the job. No i dotarliśmy do tego Pre i tutaj taka perełeczka nas wita. Proszę bardzo. Świątynia nazywa się Wat Chom Sawan i została wybudowana w 1857 roku. Czyli no ma swoje lata już, nie?
Bardzo podobna do tej Chang'an, gdzie byliśmy. Dobra, buty jak zawsze trzeba ściągnąć i wchodzimy do niej. O, tu stare maszyny tkackie nas przywitały przy wejściu. Dobra, parę metrów od świątyni, pewnie z 1,5 kilometra, dojeżdżamy do następnego zabytku. Chyba to było więzienie. Musimy dojść, co to było. Idziemy do środka. Tam się dowiemy. No i przy wejściu wita nas taka makieta. To jest chyba plan pre, jak to kiedyś wyglądało. To jest ten budynek po środku, gdzie jesteśmy. Tam to może było więzienie. Tak, bo mi się wydaje, że to było królestwo kiedyś. Oddzielne. To właśnie był ostatni władca Pre. Sprawdziliśmy. Pre zostało przejęte przez królestwo Lana w 1440 którymś roku. W momencie jak król Lany, czyli tu północnej części Tajlandii, Tilolarach, jakoś tak się nazywał, jechał na podbój królestwa Nan, żeby ich przyłączyć do siebie i tak się w końcu kiedyś też stało. Wtedy tu uzgodnił z miejscowym zarządcą, że wejdą w królestwo właśnie Lany. Kurwa, tu nisko. Proszę, kajdany. Czyli to było więzienie właśnie. Kurczę, niziutko. No spoko, fajnie nawet tutaj. Szybkie zjedzanko w tym pre i trzeba zawijać się w stronę tego Phitsanulok. No i tak to wygląda. Szykowaliśmy się w Phitsanulok. Przyjechaliśmy tutaj za 28 wieczorem. Pokój spory. Zobaczmy, łazienka, bo dosłownie weszliśmy przed chwilą. Prycha, kibel. Ciepła prycha. Dobrze jest. Jest jakiś balkonik, czy to okno tylko? Jest i balkon. To jest zwykły, klasyczny. Nieźle. 6 stóweczek ze śniadaniem. Robi swoje. Dobra, trzeba się ogarnąć i zjeść kolację. Tyle, nie? Wycieczka skończona, ale mamy to fajną świątynię jeszcze, okazuje się, zaraz przy hotelu. Jutro ją z rańca ogarniemy. No i koniec. Dobra, przegautujemy się z hotelu tutaj w Phitsanulok. Idziemy na śniadanko najpierw i zwijamy się, nie? Jeszcze tutaj pewnie przejdę, pokażę tą świątynię, która jest obok, ale jak patrzyłem, otwarta jest od 8:30, a mamy 7:15, więc pewnie do środka się nie wejdzie, ale z zewnątrz można coś zobaczyć, podejrzewam. No nic, nocka elegancko, łóżko zajebiste tutaj, szybko przeleciało. I tyle, no co, czas skończyć tą całą wycieczkę i wracać do normalności. Jutro do roboty na 7:30 rano. Miazga. No ale jeszcze mamy parę setek kilometrów do domu, więc jeszcze człowiek się najeździ. No dobra, to zobaczmy te śniadanko tutaj. To śniadanko wygląda tak, nie? Tu powinna być zupka, ale zupy sobie nie dolewałem. Jest i arbuz, tosty, kawka rozpuszczalna, nie? Luzik. No to jesteśmy na głównej ulicy tutaj. Zaraz przy hotelu idziemy do tej świątyni, która jest tutaj. Może jest otwarta już. No ale na pewno nie będziemy czekać do jej otwarcia. 45 minut, bo chcemy w miarę wcześnie wrócić do domu, nie? Nie wieczorem, jeszcze sporo rzeczy do ogarnięcia tam na miejscu, nie? Ale dobra. Może jest otwarte, może.
a tam po drugiej stronie jeszcze jakieś ruinki są stare, może nawet nie ruinki, ale stara świątynia. No już tam nie będę się chyba zagłębiał. No ogólnie Phitsanulok jest jednym ze starszych miast tutaj w Tajlandii. Powstało ponad 600 lat temu i nawet było częścią Królestwa Angkoru, czyli Khmerów, nie? Królestwa Khmerów. Ogólnie Phitsanulok kiedyś nazywał się Song Khoe, a mianowicie znaczy to dosłownie dwie rzeki. Gdyż kiedyś w obrębie miasta były dwie, ta centralna właśnie Nan, a druga nazywała się Khue Noi, ale ona już trochę wyschła w dzisiejszych czasach, więc Nan jest tą główną rzeką. Ogólnie Phitsanulok wydaje się sporym miastem, ale tak konkretniej to tutaj jest około 65 000 mieszkańców w samym mieście, a w całej metropolii to jest niewiele więcej niż 173 000, nie? Pewnie 175 w dzisiejszych czasach, bo to patrzyłem, to stare dane. No to powiedzmy cała aglomeracja 175 000 ludzi, ale to głośno od tej drogi, no cóż, główna ulica, nie? No i by na tyle było z tym Phitsanulok. Można byłoby posiedzieć, pozwiedzać bardziej, no ale tu zostawimy pewnie na następny raz, jak tu się zjawimy, bo jak będziemy śmigać na północ, to na pewno trafimy tutaj jeszcze, nie? A więc tak, tyle tego dobrego, śmigamy.